Ale też mam rozwiązanie na to, żeby ci ludzie, którzy uciekają przed złem, ja mam dla nich dom. Bariery. Twój strach ogranicza twoje dzieci i ciebie. Bez dwóch zdań. Ja mówię, ale u was drogo jak w Ameryce. Czy ja na pewno w Senegalu jestem? Szefie drogi? Nowy dzień, nowy odcinek, nowe przygody. Perliczki przyszły. Słuchajcie, jakie są głośne. Ich tam jest chyba 8. Patrzcie, stanek się spłoszył. Ojejku, z 12 sztuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Senegal 3 z Jak to daleko. To już 3. wizyta w Senegalu. I co? Zapraszam Was w drogę do Kédougou, gdzie mam kumpla, więc tam powinienem mieć nocleg. Więc perspektywa jest zacna za 150 km, tylko trzeba przejechać te 150 km, żeby tam dotrzeć. Więc zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek dalej. A ja Was zapraszam w pakowanie i w drogę na południowy wschód Senegalu. وبالنا فيك يا بلاد حلمنا يزيد بالسلام ملينا منه الدواس أجيالك فيها الأمل تبنيك جديد يا وطن. Moi drodzy, ja już się pozbierałem, ale też mam rozwiązanie na to, żeby ci ludzie, którzy uciekają przed złem, z islamem na czele, ja mam dla nich dom. Ich serce ich religii, Arabia Saudyjska i kraje ościenne. Mają pieniądze, mają gdzie przyjąć tych ludzi, mają jak zapewnić im byt. Dlaczego też nie budują tam więcej miast? Dlaczego też nie budują tam więcej meczetów? Nie mówię o szkołach, bo szkoły nie są ważne przecież. Więc weźcie, Arabia Saudyjska, weźcie swoich ludzi pod skrzydła, a nie fundujecie meczety po świecie. No, przyjmijcie ich. Miejcie serce. Trochę mi to zajęło, żeby się ogarnąć, zrobić ten odcinek o islamie. Polecam Wam obejrzeć go i trochę, że tak powiem, podpoczywać. Ogarnąć posty na social media, na Instagrama, na Facebooka. Ojejku, ile tego się zbiera, strasznie dużo. Moi drodzy, więc zaczynamy nowy odcinek. Wychodzimy z buszu tak zwanymi ścieżkami lokalnych. Głównie lokalni chodzą, ale jeszcze główniej to chodzą tędy zwierzęta. A ścieżki wydeptane przez zwierzęta są wygodne w buszu, bo busz jest nieprzewidywalny. W porze suchej to ja sobie mogę tak przejść, ale w porze deszczowej, moi drodzy, tutaj te wszystkie badyle, które widzicie, one są obrośnięte. Tutaj jest taka gęstina, że normalnie ledwo widać tą ścieżką. Już za tym całym tutaj z tą depresją, tutaj dalej jeszcze te perliczki kolejne, jest już droga. Więc lecimy na trasę do Kédougou. No i miejmy nadzieję, że tam wszystko się dobrze ułoży, że trafię do kolegi. Zobaczcie, jakie te termitiery są ogromne, co? O, jest gorąco. Nie widać termitów. Działają w środku. A wieczorami już wychodzą. Bo przy takim gorącu, takim upale, to jest tragedia. Jak wkładasz rękę, czuć chłód, czuć wentylację, ale to jest niesamowite. I zobaczcie, takie domostwo. To może ma z 5 metrów wysokości. Szok. Zobaczcie, ja mam 1,85 m, a zobaczcie, jakie to jest ogromne. Widzicie to? Niesamowita struktura społeczna, która nie dopuszcza intruzów do swoich bram. Słuchajcie, tutaj nic się nie dzieje.
Ruchu jak nie było, tak nie ma. Tam jest jakaś cementownia za tym laskiem, za tym buszem. No nic, staniemy tutaj. Najgorzej, że nie ma gdzie się schronić przed słońcem. To jest najbardziej uderzające. Tam jest parking ciężarówek. Teoretycznie mógłbym chodzić pytać. Kurde, ale mi się nie chce. Poczekam tutaj, może po prostu ktoś będzie przylatywać. Jak ma zabrać, to zabierze. Dobra, zmieniam trochę koncept, bo wiem, że no ja mam gadane. Mam gadane i z ryja mi dobrze się patrzy. Czy się z tym zgadzacie, czy nie, to tak jest. Ja to wiem. Więc jak ja zagadam, to ja szybciej osiągnę cel. Bo ja tam mogę stać na tym zakręcie długo. A tutaj podejdę 400 metrów, szmery, bajery i będzie transport. I to jest dobry pomysł. To jest, kierowniku, bardzo dobry pomysł, żeby do Kedugu dojechać. A tutaj na tej trasie burz, park narodowy, burz, park narodowy. Tutaj nic się nie dzieje za bardzo, aż do Kedugu. Więc dobrze, przydałoby się to ogarnąć. Zaraz się tym zajmiemy, szanowni państwo. Tam po drugiej stronie już widać, że lokalni czekają na transport. Ewentualnie autobusem pojedziemy. No zobaczymy. Zobaczcie, no nic nie jedzie. To w ogóle coś będziemy kombinować. Patrzcie na chłopaków. Co on tak tego muła bije? Ile on może mieć? 10 lat? Ten muł w sumie tego nie czuje. 10 lat ma chłopak i potrafi powozić mułem. Proszę. No problem, guys. Zobaczcie. Tu chłopaczek też. Chłopaki sobie jadą. O. Umiejętnościowa w Europie, w życiu. No tu, witam serdecznie, koleżanka. Witam. Jest niesamowite, że jeżeli nie dajesz barier dzieciom, one szybciej się uczą, niż ci się wydaje. Bariery. Twój strach ogranicza twoje dzieci i ciebie. Bez dwóch zdań. O kurde. Tu Kedugu? Transport mamy? Nie mamy. Pierwsze auto od 20 minut pojechało, osobowe. Była szansa. Tutaj dzieci się obok mnie kręciły. Przyjechała dziewczynka na rowerze i mówi tak. Bo ja trzymałem telefon w dłoni i mówi: daj telefon. Smartfon, daj telefon. Daj telefon. Się do niej to powiem, że wiesz, jak nie mam czym jechać, to powiem: daj rower. I wziąłem ten rower i ona taka zdziwiona, że ja w ogóle biorę jej rower. Ciekawe jest to, że niezależnie gdzie pojadę w tej Afryce, to dzieci zawsze daj. Od takiego swojego w życiu, gdyby tutaj, wiecie, siedział locals z telefonem, w życiu by nie powiedziała, nie podeszła, nie powiedziała: daj telefon. W życiu. I to od małego już. Później to rośnie i później to, wiecie, tylko ewoluuje. Czekaj, stopping. Zobaczcie cegiełki z tego, z błota, z wody do budowania domu. Ja tu po polsku, panowie, to proszę się nie dziwić. Zobaczcie, bardzo dobra robota. Naturalny sposób, budulec budowania, moi drodzy, chaty. Prosty, tani, ogólnodostępny. Merci beaucoup. Very good job. No. A na mule widzicie te takie plamki? No to są od pasożytów, od larw. Chłopaki już w takim wieku, zobaczcie, pracują jako transporterzy. A ja jednym słowem dalej gniję na tej wylotówce, bo w ogóle nie ma czego złapać. Oh, so clean. 1 second.
On the shoes. Yes, no problem. Opa. Salam alaikum. Alaikum salam. My name is Thomas. Ah, Thomas. Thomas, oui. Słuchajcie, złapaliśmy z Elasem z Dakaru. Przyjemny transport. Wieje na mnie elegancko. Chłodzę się. Widok jak w kinie. Tak można żyć, szanowni państwo, a nie jakieś tam jeżdżenie taksówkami. Zobaczcie, jedziemy przez Park Narodowy. Te wszystkie patyki, te wszystkie badyle to nic innego jak bambusy. Bambu. Tutaj lasy bambusowe wręcz. No i w tych lasach tutaj Parku Narodowego można spotkać też koczkodany. Koczkodany to troszkę podobne do pawianów, małpy, ale bardziej płochliwe, częściej siedzące na drzewach. Ich pysk jest taki mniejszy niż pawianów, no i mniej agresywne. Pawiany same w sobie już są takie, powiedziałbym, agresywne, no i trzeba na nie uważać, na te skurczybyki. Tutaj też są jeżozwierzę, hieny i inne jeszcze cuda. Słonie, ale tak jak wspomniałem na wcześniejszym odcinku, ze słońmi jest ciężko, bo park jest ogromny, a słoni jest dosłownie kilka. Zobaczcie, jak cysterna została na wieczną pamięć. Z drugiej strony, jak tutaj chodzą krowy, to można wysunąć wniosek, że hien nie ma. No bo kto by ryzykował zwierzęta domowe na pastwę losu? Nikt. Więc tutaj w tej części możliwe, że nie ma hien. Ciekawe. mais dara fi amul nag dara bu may lan fi moom benn daal nga xam naa dinaa ko jéem a lan fi. waaw baax na kon téel ma daal man. li bi tamit xaw a la baal ma xool rek ci moo war fii ma ci lan. waaye abal loo fa lan rek. Modou Diallo boobu station naan maa ngi woo Cheikh Mbaye. Pranie, mycie, pranie, mycie. Ziomek się zatrzymał pauzę wykręcić. Ja mówię, że jak będziesz mnie widział, to po prostu nie zabierz. On mówi, dobra, nie ma problemu, co ja będę z nim siedział 45 minut. Jak mi zostało 30 km do celu, nie będę z nim siedział. Zachodzę do sklepu na stację kupić wodę i takie ciasteczka ziemniaczane, bo śniadania nie było gdzie zjeść. I tego, gość do mnie mówi 7 zł, nie? Za wodę i za te ciasteczka. Ja mówię, ale u was drogo jak w Ameryce. Czy ja na pewno w Senegalu jestem? Szefie drogi? Komedia, święta komedia. Patrzcie tutaj przy sklepiku lokalnym, co chłopaki przynieśli. Kodi. O, flacha. Sorry. Flacha taka w plastikowej tej. To jest Leviu. Spiritu Quality Suprer. To jest takie whisky, gdzie tutaj macie, zobaczcie, 4% szkockiej whisky i oni to nazywają whisky. W sensie to jest zabarwione też karmelem, żeby to wyglądało na whisky i tym się opijają. Ciekawe. Ciekawe, ile kosztuje. How much? 1000? 2000. 12 zł. 12 zł. Czaicie? Za litr. Mleko w proszku wypiłem. Pojadłem trochę. Chłopaki tutaj z Burkina Faso mówią do mnie tak: ty, przyjacielu, wiesz, że on cię oszukał? Ja mówię, wiem, że mnie oszukał, ale wody przez 2 godziny nie miałem. Więc chciałem jak najszybciej po prostu się napić i mieć to z głowy. No ale on cię oszukał, wiesz, o tyle i o tyle. Ja mówię, wiem. I
I to jest bardzo przykre, bo jestem tego świadomy. No i on taki był zdziwiony, bo on słyszał tą rozmowę. Z jednej strony mógł zareagować, ale to też tak nie zawsze działa, że każdy jest odważny na tyle, żeby, wiecie, się wstawić. Ale to niestety tak to działa. Za każdym razem musisz pilnować się, bo nawet na takiej stacji, oficjalnej stacji paliw cię przekręcą. Jedzie mój ziomek. Elo. Dayin bara sadda zimmo Dayin iya sadda zimmo Dayin abba sadda zimmo Zobaczcie, te projekty siłowni pod chmurką i tutaj przyszły. Proszę bardzo. Ciekawe, kto to finansuje w takim wygwizdowiu. Podjechałem ze swoim ziomkiem z tamtym, co wcześniej jechałem, bo on wykręcił pauzę. No i się umówiliśmy, no i tak zrobił, zabrał mnie raz jeszcze. Jesteśmy w Kedugu, za 4 km mam swojego koleżkę, który jest kolegą Szczepana, którego poznaliście na wywiadzie w poprzedniej serii z Senegalu, moi drodzy. Tak jest, on tu kiedyś służył 6 czy 7 lat, no i ma po prostu tutaj kolegów. A że ma kolegów, to ja też mam kolegów. I to jest fajne. Boże, to jest zarąbiste. Wchodzimy w miasto, tylko to trzeba teraz chyba znowu złapać stopa, żeby nie łazić. What's your name? My name is Malik Bang. Fama. Malik Bang. Fat Malik. Hey. Fat Malik z Fat Malikiem. Lecimy. Stopa złapałem. Opa! Ole wyrwało! Człowieku! Tu nasz koleżka. started off, it sure was a different kind of love. Should I get up? Should I get up? Stare porzekadło mówi, że jak masz złapać stopa, to złapiesz stopa. Tutaj koleżka jest strażakiem i mnie podrzucił pod sam praktycznie nos do tego mojego kolegi żona Jana. Jan z Demokratycznej Republiki Kongo będzie mnie przyjmował. Już mam z nim kontakt, więc on na mnie czeka. Więc idę. Zobaczcie, jesteśmy praktycznie w centrum miasta, a na lewo normalnie ten chów zwierząt. To jest niesłychane. Kiedyś to na mnie, wiecie, tak robiło ogromne wrażenie. Teraz już jakoś w głowie poukładałem tą Afrykę tak, że jakoś mnie to już takie nie dziwi. Ochrona przed tymi, żeby ktoś tam nieproszony się nie pchał. Ale tutaj jest taki miszmasz z tym wszystkim, że to jest... Ja już powtarzam za każdym razem, że to jest jeden wielki miszmasz. O, to chyba tutaj będzie. Dobra, wchodzimy. Nie wiem, czy będę mógł tutaj pokręcić trochę. W każdym bądź razie, na razie jeszcze nie kończę odcinka. Może coś ciekawego wam pokażę. No, zobaczymy, bo to wiecie, bo to trzeba pójść i wyczuć, zobaczyć jak sytuacja. Tutaj namierzyłem. To tutaj gdzieś jest. Ale mordo, czy to tutaj na pewno? Ni to krzyża, ni to, że tak powiem, nic, co by sugerowało, że tutaj nasz koleżka służy, bo to ksiądz jest, nie? To jest ksiądz, tylko jak tam wleźć? Nie wiem. Jestem na plebanii. Zobaczcie, tutaj domy z takiej mieszanki. Tutaj jest kamień, jak dobrze widzę. Nie, dobrze widzę? Tak, kamień pochodzenia wulkanicznego, ale ciekawie. Z zaprawą tutaj cementową. A widzicie, tego się nie spodziewałem. Ciekawie to jest ułożone. No i strzecha, rzecz jasna, na pokrycie dachu. Ja tu jestem na swojej plebanii, tutaj na tej plebanii od Szczepana. Serdecznie Szczepan, pozdrawiam, jeśli oglądasz odcinek. Teraz przejdziemy się trochę do miasta, spróbuję wypłacić tutaj pieniądze. Taka niewielka kaplica tutaj, tak to mniej więcej wygląda. Powiem wam, że przy takiej temperaturze jak dzisiaj, 43, 4, a może nawet 5 w ciągu dnia było, to jest naprawdę wyzwanie w ogóle cokolwiek robić.
kościółek właściwy. Ciekaw jestem, ile na wieczornej modlitwie wiernych przyszło. Obstawiam, że 1-2 osoby, pomimo że jest to jedno z większych miast w Senegalu. Ale no, kościółek, przyznam szczerze, że donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. teraz taka ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale Kédougou, no to było kiedyś, jeszcze 10 lat temu, bardzo odosobnione miasto. Dlaczego? Dlatego, że ta droga, którą my jechaliśmy, szanowni państwo, którą widzieliście przez burz, ona była nieutwardzona. To był szutr, który w porze deszczowej, najzwyczajniej w świecie, moi drodzy, był pełen dziur, więc przejechanie nawet tirem to było kilka dni. Jak ktoś jechał z Dakaru albo przewoził towar z Mali gdzieś tam może wyżej do Mauretanii, albo jechał do portu gdzieś w Dakarze, nie? Więc to miasto było w pewien sposób odizolowane, ale zobaczcie, jak fantastycznie w ogóle wygląda. Tak patrząc na te warunki, że tak powiem, afrykańskie i to, co dotychczas widzieliśmy, jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Też trzeba zaznaczyć, że miasteczko w ogóle promuje się mocno w kierunku ekoturystyki, czyli chodzenie po górach, obserwowanie życia w wioskach i takie rzeczy, nie? Dobry kierunek, bardzo dobry, ale biorąc fakt położenia i w ogóle możliwość dostania się tutaj można się dostać samolotem, ale jeśli loty na Wyspy Zielonego Przylądka, jak ja chciałem lecieć, kosztowały z Dakaru, czy to jest godzina z kawałkiem, z Dakaru tam i z powrotem, ponad 2000 zł, to ile będzie kosztował bilet z Dakaru do Kédougou? Bania pewnie mała, znając życie. Basarik, Bedik, Fula. To są moi drodzy plemiona tutaj, języki, odrębna kultura i sytuacja jest taka, że w roku 2012 Kédougou zostaje wpisane na niematerialną listę UNESCO. Taka też istnieje w stosunku właśnie do takich aspektów kulturowych, językowych na świecie. Warto o tym wiedzieć. Mordula, z czego oni tak... Nie, mordo, nie przejedź mnie. Więc to miejsce ma ogromny potencjał. Ciekaw jestem, jak w perspektywie czasu ono się rozwinie, bo naprawdę robi bardzo dobre pierwsze wrażenie. Pan Sonko, kiedyś o nim wam opowiadałem. Polityk tutejszy, który walczy z rządem. Opozycja tak zwana, opozycja. Który chce zniwelować korupcję. Mówię wam, nie ma bata, żeby w Afryce za mojego życia korupcja została zlikwidowana. Ona tutaj fajnie sobie radzi, ta korupcja, i tylko po prostu trzeba nauczyć się z niej korzystać, o tak bym powiedział, a nie z nią walczyć, bo ona jest zakorzeniona tak głęboko w tych ludziach, że usunięcie jej tak po prostu jest, wydaje mi się, że chyba niemożliwe. No i Sonko też walczy o te równouprawnienie, salam alejkum, o równouprawnienie, no i chce podnieść w ogóle poziom edukacji tego wszystkiego. To jest fajne. Bonjour. No. I tutaj zobaczcie, kurde, powiem wam, że tak, odwracam się. Centrum miasta, jesteśmy w centrum. Ludzie sobie teraz wychodzą, słońce, wiecie, zaszło, więc jest możliwość, żeby trochę poegzystować. O matulu święta, ile banków, ile stacji, ile pieniądze wypłacę z jakichś 60 000 ichniejszej wariacji tak zwanej, żeby mieć, bo niestety to jest ostatni, moi drodzy, odcinek z tej serii Senegal i jedziemy jutro, moi drodzy, szanowni państwo, na Mali. Ładujemy na Mali, salam alejkum. Jedziemy na Mali i na Mali jest taka sama waluta. Czujecie to? A jest taka sama waluta, to nie ma problemu, nie trzeba wymieniać, tylko sobie więcej tutaj wypłacę, no i mogę szaleć, mogę wariować i mogę świrować. Idę tam dalej jeszcze. Tak wygląda centrum. Główna ulica, wokół której skupiają się sprzedawcy
Wszelkiej maści. Siema, Paweł! No dobra. Zawsze pierwsze co to w tych afrykańskich bankomatach, co ja sprawdzam. Sprawdzam, czy jakichś nakładek nie ma, jakichś takich cudów nie ma, słuchajcie. Bo to w ogóle czasami jakichś kamer nie ma. Czysto. 60 000 ksow? Czekajcie, coś tutaj nie gra. Anuluj. Tak. Czy to jest dobre oznaczenie? Nie, o co chodzi ty? Dawaj dziku, nie świruj. Ogólnie się przestraszyłem. Czekajcie, wpiszę kod, żebyście nie widzieli. Przestraszyłem się, bo jest sefa zachodnioafrykańska i jest sefa środkowo afrykańska i kurczę, myślałem, że to jakieś oznaczenie teksow to jest tej zachodnioafrykańskiej, czyli tam, gdzie potrzebuję. No i zobaczymy, czy będzie opłata. Nic nie pokazało. Może będzie, może nie będzie. Karta jest i śru. Monetki wyszły. 660 000 sefa to będzie jakieś 350 czy coś koło 400 zł. Normalnie bym takiego zapasu pieniędzy nie robił, bo to jest bezsensowne. Sensowne jest tylko to, że po prostu plan opiewa na to, że będę jechać przez kraje, w których ta waluta po prostu jest taka sama. Bardzo rzadko się to zdarza i to jest na rękę dla takiego podróżnika, więc ten zapas pozwala później ewentualnie jakiś, że tak powiem, nocleg czy coś ogarnąć w terenie, jak będę wycieńczony, a niestety takie wycieńczenie przychodzi pod wieczór i czasami można skorzystać z hoteliku, czasami nie można. Ale powiem wam, że najciekawsza jest w ogóle kwestia negocjowania ceny, kiedy jesteś w sytuacji podbramkowej. Jesteś na jakimś zadupiu, tam jest jeden hotelik, który ma klimatyzację i siłą rzeczy negocjujesz z gościem, wiedząc, że i tak weźmiesz jakąkolwiek cenę, on powie. Ale to jest wyższy, powiedziałbym, wyższy poziom negocjowania i to jest niesamowite, bo trzeba zrobić tak, żeby się na ciebie nie obraził, opuścił i żebyś zdobył ten hotel pomimo wszystko. No, więc to jest ciekawe. Idę tutaj do supermarketu, coś zimnego wypiję, bo normalnie miotam, no jak nie wiem. Wskoczyłem do sklepu, wyskoczyłem, woda kupiona na wieczór, 2 butelki, 3 litry na pewno wydudnie do jutra. Jestem przekonany. Rzucę jeszcze gwoździe, żeby to się lepiej, że tak powiem, złączyło. Powiem wam tak, wskoczyłem do sklepu, wyskoczyłem już ciemno. W każdym razie, jak już się zrobiło ciemno, to uciekam spać i słyszymy się w kolejnym odcinku z nowej serii, z serii Mali z Jak to daleko, moi drodzy. Więc ten odcinek był ostatnim odcinkiem w serii Senegal 3 z Jak to daleko. Dziękuję wam za obecność, za wspólną podróż, no i za trzymanie kciuków, za dobre słowa. Szanowni Państwo, więc co, uprasza się o standardowy zestaw motywacyjno-paliwowy, czyli łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej. Trzymajcie się, żeby malaria mnie nie złapała. Póki co jakoś się byłem w stanie uchronić, więc tak trzymajmy. Niech zdrowie dopisuje kierowniczym sandałom, że tak powiem. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. 100 km przed granicą z Mali, z Kedugu. To był kierownik z Podlasia. Czołem! فقدنا أرواح في درب النضال فقدنا عقول من كل الأجيال